Cześć, nazywam się Eliza Jakuć, a to jest The Big Questions, rozmowy, które grają. Prawdziwy rock, pozytywna energia i szczera rozmowa. Zapraszam do rozmowy z zespołem Dusty Rocks. Dzień dobry wszystkim słuchaczom i oglądającym. Witamy, Eliza. Dziękujemy za zaproszenie i na pewno jest to o tyle wyjątkowe, że jest to nasza pierwsza taka forma, w której bierzemy udział, także tym bardziej doceniamy. Witamy, jesteśmy dzisiaj w składzie Mateusz Jabłoński, wokal. Tak jest, dziękuję. I Adrian Poć, gitara prowadząca, gitara wszelaka. Witamy i pozdrawiamy. Jesteśmy dzisiaj w okrojonym składzie, który uzupełniają Krzysztof Skrzypczak, gitara basowa i Jakub Rajecki, perkusja. Skąd się wziął pomysł na nazwę Dusty Rocks? Muszę sięgnąć dalej pamięcią, jak to dokładnie było, ale kiedy zmontowaliśmy finalnie skład, kiedy cała czwórka zebrała się w jednym miejscu i z jednym celem, chcieliśmy nazwą nawiązywać do naszych inspiracji, naszych bohaterów muzycznych. Metodą burzy mózgów, wiem, że to może brzmi absurdalnie, ale wybraliśmy sobie kilka cech, które ta nazwa musi posiadać. Oczywiście musi nam się podobać, musi coś wyrażać, ale też musi spełniać pewne kryteria. I na bazie eliminacji, podsuwania sobie wspólnie pomysłów i wyjaśnianiu, dlaczego uważamy, że to będzie coś, co nas dobrze określi. W pewnym momencie właśnie padł ten pomysł nazwy Dusty Rocks, taki zlepek przymiotnika i rzeczownika, który często się pojawia jednak w muzyce, w nazwach zespołów. I w pewnym momencie myślę, że poczuliśmy, że to jest to. To jest też taka może gra słów, no bo jednak rock to wiadomo, Tak. gatunek. Takie zakurzone trochę rock, odkurzamy rock. Dokładnie tak. Generalnie właśnie możemy tutaj doszukiwać się ciekawych analogii pod tą nazwą. Myślę, że każdy gdzieś tam znajdzie swoje skojarzenie, ale ten przymiotnik, który wyraża słowo zakurzony, czyli coś, co gdzieś dawno popadło w niepamięć, coś, co zostało zapomniane, coś, co jest reliktem przeszłości. Gdzieś w takim właśnie miejscu muzycznym się umiejscawiamy, gdzieś tam się odnajdujemy. Właśnie po części taki relikt, ale relikt, który się zarazem chce wydobyć spod tego pyłu i przedstawić dawny klimat w nowej wersji, która jeszcze powiedzmy nie została zaprezentowana i chcemy w tej wersji na pewno być bardzo autentyczni i starać się o to, żeby ją wyrażać. Czyli odkurzamy rock na nowo. Jakie są właśnie inspiracje muzyczne? Nie tylko co do nazwy, ale też do samego właśnie stylu. Ja myślę, że tutaj każdy z nas mógłby się śmiało wypowiedzieć indywidualnie w tej kwestii. Pozdrawiamy oczywiście Kubę i pozdrawiamy naszego Krzyśka, którzy dzisiaj z nami, nie ma ich tutaj, ale wspominamy o nich, bo jest to Bardzo gorąco. nieodłączna część zespołu. Jesteśmy czwórką chłopaków, którzy każdy stanowi niezachwianą wartość zespołu, dlatego tutaj też o nich wspominam, bo mogliby się równie za siebie wypowiedzieć, jeżeli chodzi o inspiracje muzyczne. Następnym razem. Może następnym razem nam się uda. Jeżeli chodzi o mnie, moje główne inspiracje i do tego, co mnie skłoniło do wejścia w świat muzyki, zawsze tutaj niepodważalnym autorytetem, do jakiego się odnoszę i jaki noszę głęboko w serduchu, jest twórczość Elvisa Presleya. To, jaką muzykę po sobie zostawił, to, jak wiele gatunków w tym jednym głosie zostało uchwycone, jak ten głos prezentował się na przestrzeni 3 dekad tak naprawdę. Każda dekada wnosiła coś innego, coś, czego jeszcze świat nie widział. Wielokrotnie skazywany na muzyczną śmierć i zapomnienie, tym bardziej wracał efektowniej, dynamiczniej, bardziej żywy niż kiedykolwiek na scenę. Dlatego tutaj jest to moja główna inspiracja muzyczna, jeżeli chodzi o wartość sceniczną, o wokal, w jaki sposób wyrażał swoje emocje, jak bardzo był autentyczny i prezentował to zawsze w swój bardzo oryginalny sposób. Dokładnie tak. To jest coś, o czym mógłbym opowiadać godzinami, ale teraz przekażę mikrofon Adrianowi. Jeśli chodzi o mnie jako gitarzystę, ja uwielbiam różną muzykę, głównie z dekad minionych. Natomiast jeśli chodzi o zestaw inspiracji, które wybieram do Dusty Rocks, bo nie można wrzucić wszystkiego do... Chyba się nie ulepi nic. To by się nie udało. Mnie zawsze pociągała ta muzyka, która przekraczała
bariery czasu, czyli brzmienia gitarowe, które były nowe, świeże, bardziej agresywne, z pazurem, brzmienia gitary Jimmy'ego Page'a, później oczywiście był to Eddie Van Halen, ale to już nie ta dekada, jeśli chodzi o Dusty Rocks. Lubię klasyków muzyki brytyjskiej, rocka brytyjskiego lat 60., późnych lat 60. i 70. I myślę, że dorzucam do tego też inspiracje brzmieniowe ze współcześniejszych kapel, ale które też odnoszą się do tych dekad. Myślę, że warto też wspomnieć o Kubie i Krzyśku tutaj, chociaż myślę, że ich wypowiedź byłaby nieco pełniejsza, natomiast myślę, że warto zaznaczyć, że Kuba inspiruje się muzyką progresywną i dba o to, aby te bijące serce tej muzyki było takie gruwujące, jak on to mówi, a Krzysiek dba o ten solidny fundament, ale żeby na basie, ale żeby też ta muzyka była jakaś śpiewna, melodyjna i miała te niskie tony, takie gruwujące też, funkujące. I ta funkowość, którą właśnie Krzysztof wnosi zawsze na scenę, z tym mi się bardzo kojarzy, czyli ten taki flow, niezastąpiony flow, to jak się odnajduje między pojedynczymi dźwiękami, to gdzie trzeba troszeczkę podbić albo zagrać coś do tyłu, jest w tym naprawdę wartością Rewelacyjny. niezachwianą, jest rewelacyjny. Temat inspiracji jest bardzo szeroki, moglibyśmy tutaj odnosić się do wielu gatunków, wielu artystów. Naprawdę na przestrzeni lat muzyka się tak zmieniała, tyle na scenę wnosiła ciekawych nowych rozwiązań, nowych brzmień. Także myślę, że też my jako zespół, który odnosi się do lat dawnych, ale prezentujemy to dzisiaj, myślę, że skupiamy tutaj te minione epoki, ale że jednocześnie jest to twórczość nam autentyczna i to w jakiś sposób to wyrażamy jest nasze. Także mam taką głęboką nadzieję, że proces tworzenia zawsze jest bardzo spontaniczny. Poniekąd ułożony, ale jednak spontaniczny. Często jest tak, że na przykład Adrian albo Krzysztof przychodzą z riffem, który chodzi im po głowie, który gdzieś tam udało się nagrać i zarejestrować. Wchodzą na próbę, każdy dokłada od siebie, to zaczyna gruwić, to zaczyna bujać, pojawiają się uśmiechy na twarzy, tak? Pojedyncze spojrzenia w kierunku każdego i każdy gdzieś tam łapie ten klips. No powiem, zauroczenie trochę tak opisujesz. Dokładnie tak jest. Muzyką. Myślę, że muzyka bardzo zauracza, a szczególnie kiedy nie wiesz, czego oczekujesz, kiedy nie wiesz, czego się spodziewasz, kiedy ta próba jest tak naprawdę, powiedzmy, kolejną próbą, ale wychodzisz z niej nagle doświadczony czymś, czego wcześniej nie było. Także muzyka jak najbardziej zauracza, a proces tworzenia tym bardziej pochłania. Pracując ze swojej perspektywy nad utworami, zależy mi na oddaniu różnych emocji. Mamy w tym momencie wydane 4 single. Każdy z nich jest, przynajmniej w naszym mniemaniu, i tak mamy na to nadzieję, że przyjemnie nawiązuje do tego brzmienia lat 70. A rock and roll to jest szerokie spektrum. Możemy mieć ballady, możemy mieć utwory właśnie bardziej z pazurem albo bardziej melancholijne. Wszystko to można określić mianem rock and rolla, ale te kawałki to są różne barwy, różne odcienie tego rock and rolla. Jeżeli chodzi o emocje, który z waszych utworów wywołuje w was największe emocje? Dobre pytanie. Tak naprawdę skala emocji jest niezmierzona i niezbadana. Każdy utwór porusza inaczej, każdy utwór niesie ze sobą inne przesłanie. Tych emocji jest cała masa, to jest kalejdoskop, a szczególnie kiedy gramy koncerty na żywo, jesteśmy na scenie, te emocje się dublują albo nawet mnożą jeszcze bardziej, kiedy widzimy, jak energicznie udziela się to osobom, które są z nami, które doświadczają i przeżywają tą muzykę razem z nami. Jeżeli chodzi stricte o emocje, to tutaj mamy emocje, które wywołują w nas poruszenie w sercach. Mamy emocje, które skłaniają troszeczkę do przemyślenia głębszego, jeżeli chodzi o jakieś wyrażenie manifestu, bo z tym też wiąże się muzyka, tak? Jak zbadamy ją na przestrzeni epok i lat minionych, to zawsze niosła ze sobą albo manifest, albo element doświadczeń sakralnych, tak? Tak to mniej więcej się dzieliło. Tych emocji jest wiele. Myślę, że każdy z nas mógłby je odtwarzać i opowiadać inaczej, ale tak naprawdę co te emocje łączy, to jest to autentyczność i prawda, jeżeli chodzi o doświadczenie emocji poprzez muzykę, jaką udaje nam się prezentować. Zgadzam się, podzielam to. Potwierdzam. Natomiast druga rzecz, myślę, że ten moment, kiedy gramy na koncertach, nasz pierwszy singiel Fire Inside, to dla mnie osobiście najfajniejszy moment. Widzę, że to jest utwór, który już nasi słuchacze znają najlepiej. To też się odzwierciedla w statystykach, że to jest utwór najczęściej słuchany na platformach streamingowych i nasi słuchacze właśnie znają go najlepiej i reagują też najbardziej
energicznie. Tak, nie wiem, czy Mateusz, ty też z tym się zgodzisz? Myślę, że jak najbardziej. Z racji chociażby też na to, że ten fire gdzieś tam zawsze trzymamy na końcu setlisty. To jest ten taki pik tak naprawdę, jeżeli chodzi o setlistę. Rozpędzamy się, tak? Jak ta lokomotywa, która rusza ze stacji, nabiera już pełnej prędkości, czy jak szybujący samolot, wtedy wjeżdżamy właśnie pierwszym singlem, który był debiutancki. I tym ogniem. I nagle to wszystko zaczyna buchać, jak spod Miecha Kowalskiego. Tak? Co jest najtrudniejsze i najłatwiejsze w tworzeniu muzyki? Może zacznijmy od, co jest najtrudniejsze? Bo to jest chyba trudniejsze pytanie. Największym wyzwaniem jest pogodzenie czasu. Żeby to wszystko się udało, to wymaga od nas bardzo dużo czasu. Też i decyzji. Musimy dać sobie czas, żeby pewne rzeczy przemyśleć, żeby podjąć te pewne decyzje. Czas leci nieubłaganie, no mamy też inne zobowiązania Oczywiście. w życiu, ale staramy się dowozić te terminy, które sami sobie narzucamy, no bo jednak chcemy, żeby jak tutaj wspomniana wcześniej lokomotywa, nie tylko na koncercie, ale też i w całokształcie twórczości, żeby ta lokomotywa się kręciła i jechała do przodu coraz szybciej. Więc myślę, że ten aspekt czasowy jest sporym wyzwaniem, żeby te wszystkie czynności, które wiodą do tego, aby słuchacze usłyszeli naszą muzykę, żeby te wszystkie czynności dobrze wykonać. Tak jak Adrian mówi, doba nie jest z gumy i nie możemy jej rozciągnąć w żadną stronę. Także ten czas to jest zawsze taki rodzaj walki, o który się staramy i który myślę, że konsekwentnie staramy się wydzierać spośród tych wszystkich obowiązków. Z trudnością wpisaną w tworzenie to jest to nieustanne poszukiwanie satysfakcji, czy to już. Kiedy przychodzi faktycznie do tego, że utwór jest poniekąd już zarysowany kompletnie, jeżeli chodzi o aranż, o kompozycję, to pojawia się co chwilę pytanie, czy to już jest skończone faktycznie, czy to ten moment, kiedy możemy to nagrać w studiu i będziemy z tego zadowoleni. I zazwyczaj te pytanie się odbija co chwilę, bo tak naprawdę ciągle można wzrastać i rozwijać to jeszcze bardziej. Bo warto czasem odpuścić sobie te pytanie i faktycznie sobie przyznać rację, że to jest już, utwór jest skończony, pora z nim wychodzić. Czasami warto powiedzieć stop, puszczamy to, to jest to. Lepsze jest wrogiem dobrego. Najłatwiejsza rzecz w tworzeniu. Myślę, że najłatwiejsza jest ta przyjemność, która właśnie też tutaj została wspomniana, kiedy gramy razem i widać ten błysk w oku, wow, ale tu super zagrałeś. Nie musimy tego mówić, patrzymy na siebie i widzimy swoje uśmiechy. Ja przynajmniej też staram się to komunikować chłopakom. Jak nic nie mówię, ale moja mina mówi wow, ale tutaj dałeś. To myślę, że to przychodzi nam najłatwiej. Dobry temat, Adrian, poruszasz, bo jest wiele takich momentów na próbach. Jeżeli już jesteśmy w tematyce, co jest najłatwiejsze, to najłatwiejsze jest odbieranie pozytywnych wrażeń z tego procesu tworzenia albo z kolejnej zagranej próby, gdzie faktycznie to jest kolejna próba, ale nagle coś się zmienia, coś inaczej zabrzmiało, masz ciarki od stóp do głowy, każdy łapie się wzrokiem, jest to rodzaj też wyrażenia szacunku i uznania, że tak, to było dobre. Dzięki za to, bo dzięki temu i ja mogłem jeszcze bardziej popłynąć i się zaangażować, także to jest ten element na pewno wielkiej radości. Opowiadałeś, że czasami jednogłośnie wybieracie, na przykład jeżeli chodzi o nazwy. Czy czasami macie różne zdania na temat odnośnie jakiegoś kawałka i jak rozwiązujecie tą różnicę? Czy macie jakiś sposób, jak pogodzić, bo jednak 4 osoby to jest, każdy ma inny charakter, inne spojrzenie? To jest tak naprawdę bardzo trudne. To jest bardzo trudne i to jest też nieustanne szukanie kompromisu, ale w dobrym sensie, żeby nie popłynąć w stronę jakiejś walki, negatywnego wydźwięku. To jest dobre w takim sensie, że dzięki czyjejś uwadze możesz zauważyć to, czego sam nie widzisz. Że tym sposobem te utwory faktycznie jeszcze bardziej są szlifowane. Czasem ciężko jest wyjść poza tak zwany ten boks myśleniowy, który gdzieś tam każdy zakłada. To jest tak, jak w sklepie wybieramy produkty, tak? Jeżeli staniesz pod samą półką, to nie widzisz, co jest obok. Jeżeli staniesz 3 kroki dalej, to masz znacznie lepszy wybór środków i asortymentów. I tak samo jest w muzyce, jeżeli chodzi o właśnie szlifowanie pojedynczych utworów, kawałków, czyli każdy ma te spojrzenie większe, szersze, ono się poszerza, tak? Czyli ta perspektywa środków, które można i zabiegów zastosować jest dużo większa, bo nagle się, tak jak nas jest 4, mnoży się razy 4, a tak byłoby jedno spojrzenie i bez
bez żadnego porównania. Tak, jest nas 4 i dość często zdarzają się takie sytuacje, kiedy pracujemy nad kawałkiem i pojawiają się opinie, że musimy zmienić coś w tę stronę i nie zawsze wszyscy chcą tego spróbować, ale myślę, że jednak podchodzimy tutaj do tego, że jesteśmy dobrymi kumplami, szanujemy się i wiemy, że każdy z nas chce jak najlepiej, więc dajemy sobie szansę spróbować różnych rozwiązań. I na przykład na jednej próbie gramy według jednego konceptu, na drugiej próbie stwierdzamy, że to nie było to i spróbujemy czegoś innego, a zdarza się tak, że czasem kliknie coś jeszcze zupełnie innego i wtedy wychodzi, aha, tego szukaliśmy. I to jest fajne i to się podoba wszystkim. Dokładnie tak. Czasem warto się zdystansować. Też są faktycznie utwory, na które się zdarza napalać, wiąże się z nimi duże oczekiwania i nagle coś nie gra. Tak jak Adrian mówi, coś nie klika, coś komuś pasuje, coś komuś bardzo nie odpowiada. Więc wtedy jest chwila oddechu, dystansu, utwór powiedzmy trafia do tak zwanej szafki, wracamy z nim za jakiś czas i okazuje się, że zaczyna rezonować, tak? Także to wszystko jest czasem tak nieokiełznane i wychodzi samo. Także myślę, że tutaj też dużo cierpliwości i luzu, bo czasem ta napinka faktycznie blokuje wszystko, co mogłoby stworzyć dobre efekty. Czy macie czasami takie dni, że nie macie ochoty w ogóle grać, macie koncert jakiś, macie jakiś występ, ale nie ma tej do końca ochoty, coś nie gra mnie dzisiaj, nie mam ochoty śpiewać, może mam gorszy trochę dzień. Czy macie takie dni i jak sobie z tym radzicie? Myślę, że z koncertami tak nie mamy. Zawsze cieszymy się na te okazje, na interakcje z publiką. Zawsze jest to dla nas priorytetowe wydarzenie, co by się nie działo w naszym życiu, w naszym życiu każdego indywidualnie. To jest dla nas priorytet i bardzo to lubimy. No, czasem zdarza się, że nie gramy prób, bo jesteśmy zmęczeni albo jeszcze jakieś inne losowe wydarzenia, ale mamy też tę świadomość, że na przykład kiedy przygotowujemy się do czegoś, jesteśmy bardziej zdyscyplinowani, bo jednak osobiście uważam, że dyscyplina jest lepsza od motywacji. O. Dobrze powiedziane. Dobrze powiedziane. Czasem myślę, że też lubię sobie włączyć powiedzmy a la żołnierski tryb myślenia, czyli jest wydarzenie, wszyscy na tym ciężko pracujemy, tak? I skupiamy się na tym po prostu. Nieważne jakie doświadczenia, emocje obecnie w życiu panują i krążą wokół nas, skupiamy się, jest praca do wykonania. Oczywiście żeby też to nie zabrzmiało w taki sposób, że to jest nagle ciężki obowiązek. Nie, nic z tych rzeczy. Ta praca jest bardzo ściśle związana z tą euforią i radością, jaka wiemy, że dotknie nas podczas koncertu i tym bardziej po koncercie, kiedy przychodzi nam rozmawiać z osobami, które były, wymieniać refleksje, tak? Wymieniać wspólny uśmiech albo zrobić sobie zdjęcie. To jest wszystko warte czasem tej właśnie ciężkiej pracy, którą bywa ciężko wpleść pomiędzy wszystko inne. Powiedzieliście, że właśnie spotkania z fanami, tak? Z osobami, które uczestniczą w waszych koncertach. Czy coś jeszcze oprócz tego właśnie daje wam tej energii do grania? To jest jedno i to na pewno jest ważny element, natomiast fani i słuchacze nie byli zawsze, skądś to musiało wyjść, więc dla mnie osobiście tym pierwszym, myślę, że to warto wspomnieć, że tym pierwszym motywatorem jest satysfakcja z tego, że się tworzy. Tylko tyle i aż tyle, a jak się tworzy z dobrą ekipą i widać tego efekty i widać, że ludzie chcą tego słuchać, to jest już kolejny krok w tej satysfakcji z wykonanej tej pracy. No jakkolwiek to nie brzmi, to są muzyka, tak oczywiście jest pełna emocji, musi wynikać z, czy może musi to złe słowo, ale dobrze było jakby wypływała z głębi serca i jakiegoś szczerego przekonania, że robi się coś w dobrej wierze. Natomiast jest to praca, bo jeżeli chce się coś robić dobrze, no to zbyt łatwo nic nie przychodzi, więc mówię o tym, że to jest praca. Z tej dobrze wykonanej pracy nad muzyką rodzi się ta satysfakcja. Najpierw wewnętrzna, taka bardziej ukryta w sali prób, a później na scenach. Tak, bardzo, bardzo ładnie i dobrze powiedziane. Taka kropeczka na... Tak, ja może tylko delikatnie jeszcze dorzucę. Ta energia, skąd ją się bierze? Tak naprawdę to bardzo lubię myśleć też o procesie tworzenia jako o czymś, co jest ponadczasowe i zostanie. Niesamowitym faktem jest to, że mamy taśmy filmowe, mamy nagrania zarejestrowane w studio, tak? Taśmy dźwiękowe i powiedzmy tych ludzi już dawno tu nie ma. Ale jednocześnie są, ich słyszymy, ich widzimy
I to mi daje zawsze duże światło tego, że ja faktycznie chcę coś rejestrować, ja faktycznie chcę tworzyć. Szerokim echem w mojej głowie też odbija się moja bardzo szanowna pani polonistka z liceum, która bardzo nas zawsze dociskała, przygotowując do matury. Pozdrawiamy. Tak, panią Joasię. I te Exegi Monumentum, które wybrzmiewało co któreś zajęcia, analizując utwory, poezję, kolejne lektury, tak? Czyli to, co faktycznie ten pomnik trwalszy niż ze Spiżu. To, co zostanie po tobie, to, co się nie rozleci, to, co będzie tą wartością, oby to było wartością dobrą i wartością, która się przysłuży jeszcze komuś. Także te pokłady energii można szukać w wielu miejscach. Dzisiaj akurat do głowy mi wpadła ta teoria. Innym razem pewnie wpadnie coś innego. Tak jest. Który koncert, które wydarzenie muzyczne zapadło wam najbardziej w pamięć? Cieszę się, że w tym momencie trzymam mikrofon i że jesteśmy w tym momencie w zmianie klimatu, bo mimo tego, że każdy koncert jest takim wydarzeniem, które się pamięta długo, natomiast dla mnie pewną kulminacją, pewnym etapem było, pewnym takim kamieniem milowym w tym etapie twórczości było zagranie koncertu właśnie w zmianie klimatu, o czym marzyłem od dawna, przychodząc tutaj na różne inne koncerty czy imprezy. Marzyłem o tym, żeby tutaj kiedyś zagrać. Udało nam się to w 2024 roku, pod koniec, w grudniu, więc to był taki koncert, który myślę, że zapamiętam na długo, bo długo o nim myślałem. Jeszcze myślę, że zanim znaliśmy się wszyscy we czwórkę w Dusty Rocks, to chciałem dojść do takiego etapu, żeby kiedyś zagrać w zmianie klimatu. Tak, tutaj szczególne ukłony do naszych wspaniałych przyjaciół z zespołu The Rebels, którzy zaprosili nas na wspólne wydarzenie. Było to Rock Roots Reggae, czyli mieszanka tak naprawdę tych stylów, które niby stoją obok siebie, ale jak widzieliśmy, jak to fajnie scena połączyła wszystkich obecnych, którzy byli pod sceną i był to bardzo fajny miks. Także super, że Adrian wymienił akurat zmianę klimatu. Duży szacunek tutaj do tego miejsca, bo faktycznie na mapie Białegostoku jest ono bardzo znaczące, jeżeli chodzi o muzykę. A ja odniosę się z kolei do naszego pierwszego koncertu, gdzie przyszło nam dosłownie wyjść z piwnicy. To jest warto podkreślić i trafić na deski akurat Motopubu, także też bardzo się cieszę, że takie miejsce istnieje i przyjmuje wszystkich artystów, nieważne na doświadczenia, nieważne na staż. Jest tam miejsce dla każdego i na pewno jest to dobre na przetarcie. To było ogromne przetarcie, jeżeli chodzi o nas. Myślę, że stres też był największy, angażując w to przyjaciół, bliskich. Czasem jest tak, że jak grasz dla osób znajomych, bardziej się stresujesz niż przed osobami, których nie znasz, bo zazwyczaj też spada na ciebie te widmo tej krytyki, tak, tej fali, której bardzo dobrze nie można oszczędzać, bo to jest nieodłączny element rozwoju. Także te przetarcie zapamiętam na pewno na długo. Jakie plany macie na najbliższy czas? Największym takim wydarzeniem dla nas będzie występ na festiwalu Bug Nature Festival 25 lipca w Wyszkowie. Cieszymy się niezmiernie, że będziemy mogli dzielić scenę myślę, że już można to powiedzieć, z legendami polskiej sceny muzycznej i z artystami, którzy cieszą się dużą popularnością. Będziemy się starali, aby dostarczyć słuchaczom tam jak najlepszych emocji. I powoli zaczynają się pojawiać kolejne koncerty na horyzoncie. Już zaczęliśmy rozmawiać o koncertach jesiennych. Jeszcze nie do końca mamy wszystkie szczegóły, ale to będziemy ogłaszali stopniowo niebawem. O innym dużym planie to już zostawię to Mateuszowi. Tak, jeżeli chodzi o to, co najbliżej nas, właśnie bardzo fajny festiwal, którego nie możemy się doczekać na horyzoncie już niebawem. A jeżeli chodzi o inne ważne kwestie, wielkimi krokami zbliżamy się do realizacji pierwszego albumu, który mamy nadzieję ukaże się właśnie tuż przed festiwalem. Wytężamy się, jeżeli chodzi o pracę. Główny fokus pada właśnie na realizację kawałków studio, na dopięcie miksu i masteringu, na oprawę graficzną, tak, która jest nieodłącznym elementem. Tym bardziej, że jest to pierwszy album. Chcemy zrobić coś, czego jeszcze nie było. Chcemy to zrobić w smaku vintage, w klimacie vintage, ale żeby faktycznie te środki, które mamy dzisiaj do wykorzystania, żeby nam w tym pomogły. Tutaj angażując też naszego głównego fotografa i kamerzystę, jakim jest Michał Pędza. Ogromny wkład w naszą twórczość, ogromny wkład w nasz wizerunek, tak? Czyli od pierwszych sesji zdjęciowych po klipy, które są do obejrzenia
na platformie YouTube. Na razie nie będę zdradzał więcej szczegółów, ale też mamy bardzo fajną osobę odpowiednią do stworzenia do przełożenia tej wizji, która kreuje się w naszych głowach na oprawę graficzną, na okładkę i mam nadzieję, że to wszystko pozytywnie zaskoczy każdego odbiorcę. Mam też taką nadzieję. Oczywiście życzę jak najwięcej wyprzedanych. Będzie to fizyczny album czy digital? W pierwszej kolejności ukaże się wersja cyfrowa na wszystkich platformach streamingowych i myślę też, że niedługo potem pojawią się też fizyczne krążki. Super. Mam nadzieję, że wyprzedadzą się w milionowych nakładach. Co najmniej w milionowych. Że dziękuję Wam ślicznie za tą rozmowę. My również, było nam niesamowicie miło. Ja szczególnie też jeszcze raz pozdrawiam naszych kolegów z zespołu, Kubę i Krzysztofa. Nie ma ich dzisiaj z nami, ale są nieustannie w naszych serduchach i myślach. Dzięki jednemu i drugiemu tak naprawdę możemy też wypowiadać się w taki sposób, a nie inny, bo nieustannie oddziałujemy na siebie i myślę, że wkład w rozwój mamy wzajemny. Także tutaj dziękujemy chłopakom, że tworzymy razem taką zgraną paczkę. Dziękujemy wszystkim, dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo również i zachęcam Was do śledzenia moich sociali na Instagramie, TikToku oraz na YouTube, gdzie będą już niedługo kolejne fascynujące rozmowy z muzykami. Także zapraszam Was serdecznie i dziękuję bardzo. Dziękujemy, do usłyszenia. Do usłyszenia.